Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w naszym kanale ze specjalnym gościem, panem José Antonio Ureta, wykładowcą i publicystą miesięcznika Katolicyzmo, członkiem Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, tradycyjnym katolikiem. I rozmawialiśmy już 3 razy o synodzie, ale warto by pewne rzeczy przypomnieć i podkreślić. Czy tak, ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga powtarza w tej swojej książce, która teraz się ukazała, Trzeba ratować Kościół, że podstawowe zadanie, które ma przed sobą Kościół, zostało odrzucone. To znaczy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A przecież to jest podstawowe. I synod, dokumenty przedsynodalne mówią wprost, że to należy zrobić, odrzucić ewangelizację. Czy mógłby Pan to jakoś rozszerzyć, uzupełnić, skomentować? The last speech of our Lord was to say to the apostles, go and preach the gospel to all nations. No, he didn't say to go to the Jews or to go to the Greeks, to go to the all nations. To, co powiedział w swoich ostatnich słowach na ziemi Pan Jezus do apostołów, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Nie powiedział, idźcie i nauczajcie Żydów. Nie, powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. And this preaching of the gospel is an invitation for them to convert to the revelation contained in the gospel. I to głoszenie Ewangelii jest zaproszeniem do tego, żeby zapoznać się i żyć zgodnie z objawieniem Bożym zawartym w Ewangelii. What obviously implies renouncing to their errors and to their sins. I to oczywiście też zakłada odrzucenie własnych błędów i własnych grzechów. And this implies a transformation of their culture. I to dotyczy również zmiany ich kultury. In any culture there are 2 levels. A superficial level, which is the way we dress, the language we speak, the food we eat. This is at the superficial level. Mamy 2 poziomy w danej kulturze. Pierwszy to jest poziom powierzchowny, czyli to, jak się ubieramy, w jaki sposób się wysławiamy i na przykład to, co jemy. But at the bottom of the culture, there are spiritual values. The way we consider life and death, the way we treat the dead persons, the way we consider the family. All of these are at the core of a culture. Ale też jest głębszy poziom, taki rdzeń kultury, to znaczy w jaki sposób odnosimy się do życia i śmierci, w jaki sposób grzebiemy zmarłych, jak się odnosimy do rodziny. To jest rdzeń kultury. When the church preaches the gospel in a given culture, accepts and adopts all the superficial elements because they are neutral. I Kościół, kiedy przychodzi do jakiejś nowej kultury, to przyjmuje, akceptuje to, co jest na tym poziomie powierzchownym. But about the core values of the culture, it makes a distinction. Whatever is right and good, accepts and adopts. Whatever is wrong or bad, rejects. Natomiast na tym głębszym poziomie to przyjmuje wszystko, co jest dobre i prawe, a odrzuca wszystko, co jest złe. And this represents for the culture being evangelized a metanoia, a transformation from the interior. I to oznacza dla danego narodu metanoję, czyli przemianę wewnętrzną. So a purification. Oznacza to oczyszczenie. Now, these new missionaries, in the name of interculturality, they renounce to this evangelization. I właśnie ci nowi misjonarze w imię międzykulturowości, oni rezygnują z ewangelizacji. They say that the culture of the population is linked to religion. If we preach another religion, we'll destroy the culture.
Oni mówią, że kultura i religia są ze sobą wzajemnie ściśle powiązane. Jeżeli wprowadzimy nową religię na dany teren, to będzie to równoznaczne ze zniszczeniem ich kultury. The only thing we can do is to enter into an intercultural dialogue on an equal footing. Jedyne, co możemy w związku z tym zrobić, to jest wejść w dialog międzykulturowy na równej stopie. And so the only rupture that the gospel asked for, according to Father Paulo Sus, one of the experts in the synod, Jedynym zerwaniem, jakiego od nas wymaga Ewangelia, zgodnie z tym, co mówi ojciec Paul Sues, jeden z ekspertów na synodzie, is the rupture with one's infidelity to the project of life of my own culture. jest to zerwaniem z niewiernością wobec projektów życiowych mojej własnej kultury. Put in practical terms, this means that in an Indian tribe like the Yanomamis, who lived in between Venezuela and Brazil, no, and who practiced infanticide, rejecting infanticide means rejecting the Yanomamis' project of life. Co to oznacza w sensie praktycznym? Na przykład lud Yanomami, który żyje pomiędzy Wenezuelą a Brazylią, oni praktykują dzieciobójstwo. Jeżeli by odrzucili dzieciobójstwo, to by oznaczało, że rezygnują z projektów życiowych własnej kultury. 20 others, more or less, 20 others ethnic groups among the aboriginals still practice infanticide. I tak samo mniej więcej około 20 ludów plemiennych również właśnie jeszcze praktykuje dzieciobójstwo. They practice it when twins are born, no, because they consider kind of evil have twins. Na przykład zabijają bliźniaki, kiedy się rodzą, ponieważ uważają, że doszło tutaj do czegoś złego. They practice when the baby is born with some defects. Mordują też dziecię, kiedy rodzi się z jakimś defektem. And many often when the firstborn is a girl. I często też mordują wtedy, kiedy pierworodną jest dziewczynka. So, some people have rejected and want to stop the Indians to killing their own babies. I są ludzie, którzy próbowali doprowadzić do tego, żeby Indianie nie mordowali już swoich dzieci. And a member of Brazilian parliament put a bill to prevent the Indians to practice infanticide. Jeden z deputowanych w brazylijskim parlamencie wystosował ustawę, aby skończyć z tym dzieciobójstwem wśród Indian. But anthropologues, no, opposed the bill, saying that with this we will be killing their culture because this is part of their culture. Jednakże od razu tutaj pojawili się antropologowie, którzy powiedzieli, że nie wolno tego robić, ponieważ jeżeli zakażemy dzieciobójstwa, to w ten sposób zamordujemy ich kulturę, a dzieciobójstwo jest częścią ich kultury. So, in the name of juridical pluralism, we should accept for the Indians infanticide is right. Dlatego ze względu na prawniczy pluralizm powinniśmy uznać prawo tych ludów plemiennych do dzieciobójstwa. One of these anthropologues, Mrs. Segato, said in the Commission of Human Rights of the National Assembly in Brasilia that the right to life of the culture of the Indians is superior to the right to life of the victims. Jedna z takich antropolog, pani Segato, w Komisji Praw Człowieka przy parlamencie brazylijskim powiedziała, że istnieje wyższość prawa do tego, żeby zachować własną kulturę nad prawem do życia poszczególnych jednostek w tych ludach plemiennych. This paper was in the web page of the Indigenous Missionary Council of the Brazilian Conference of Bishops. I tego rodzaju stanowisko znalazło się na stronie internetowej
plemiennej rady misjonarskiej działającej przy konferencji episkopatu Brazylii. It is still there. Jest tam wciąż ta strona internetowa. Because these missionaries, they believed that indeed for the Indians, it's necessary to respect their own culture, and so infanticide is okay for them. Więc tutaj misjonarze wychodzą z założenia, żeby ratować kulturę tych ludów plemiennych, trzeba uznać, że częścią ich kultury jest dzieciobójstwo. So this is a total cultural and moral relativism where there is no universal values. Jest to totalny moralny relatywizm, który nie odnosi się do żadnego uniwersalnego zbioru zasad. So what is right in Europe could be evil in the Amazon and vice versa. I to, co może się wydawać właściwe dla Europy, pewnie będzie złe dla innych regionów świata i odwrotnie. And this is proposed for those who are the promoters of the synod, and is this philosophy, this theology that is being promoted in the preparatory documents, and it seems that also in the discussions, because they have spoken very much during the synod about interculturality. I jest to zarówno promowane przez właśnie tych zwolenników synodu, jak i właśnie w dokumentach przygotowawczych i prawdopodobnie się też dyskutuje na ten temat podczas samych obrad synodu. Właśnie w związku z tą międzykulturowością. No właśnie, i jest tutaj jeden taki poważny problem. Synkretyzm. I teraz ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga dużo o tym mówi w tej swojej najnowszej książce i mówi coś, co ten synod ilustruje, że po Soborze Watykańskim II zaczął panować w Kościele antropocentryzm, czyli w miejsce Chrystusa został postawiony człowiek i to coraz bardziej wygląda satanistycznie. Bo to szatan powiedział, bądźcie jako bogowie. Prawda? Arcybiskup Lęga mówi, jeżeli uznajesz, że w jednej religii coś pochodzi od Boga i w drugiej religii pochodzi coś od Boga, to uznajesz Boga za kłamcę, a siebie za Boga. I to wszystko, co Pan powiedział o synodzie, by pokazywało, że to już doszło do szczytu. Western culture is still, to some extent, anthropocentrist, but not for much time. Do pewnego stopnia kultura zachodnia także jest antropocentryczna, ale już niedługo. Because in the name of ecology, now we have to be biocentrist. Ponieważ w imię ekologii musimy być biocentryczni. We cannot consider ourselves as superior to nature. We are part of nature. We are just one link in the ecological chain. Panteizm. Nie powinniśmy się traktować jako ktoś wyższy od przyrody. Jesteśmy częścią przyrody, jesteśmy częścią łańcucha ekologicznego. Now, in the documents of the United Nations regarding ecology, it is said that the damage to the environment comes from the Judeo-Christian conception that man is superior to nature. W dokumentach ONZ-owskich możemy wyczytać, że szkoda, jaką ponosi przyroda, jest spowodowana judeo-chrześcijańską koncepcją tego, że człowiek jest wyższy niż przyroda. So we should return to the vision of the ancient for whom the Nile, the Rhine, the Amazon forest were sacred places inhabited by the spirits. I musimy powrócić do koncepcji naszych przodków, którzy twierdzili, że Nil, Ren, Amazonia były świętymi miejscami. So instead of exploiting nature, we'll be revering and worshipping nature.
I zamiast wykorzystywać przyrodę, będziemy ją czcić. Now, this global vision is taken by the instrumental labors of the synod. I ta globalna wizja jest w zasadzie wyrażona właśnie w tym synodzie amazońskim. It says that the Amazon, the biome of the Amazon, is a theological place, it's a theophanic place, no? And where we can find the Spirit. I dokumenty przygotowawcze synodu mówią, że właśnie te miejsca wymienione wyżej to są miejsca teologiczne, miejsca objawieniowe i miejsca, gdzie można spotkać duchy. The grand advantage of the Aboriginal people of the Amazon is that in their ancestral wisdom they teach us that everything is connected. A jeśli chodzi o mądrość tych ludów plemiennych, to zasadza się ona na tym, że oni mogą nas nauczyć, can you come again? That everything is connected. Że wszystko jest ze sobą połączone. So, if we start doing like the ancient, worshipping the Nile, the Rhine or the Amazon forest, we will be worshipping the devil. A jeżeli przyjmiemy taką optykę, że będziemy oddawać cześć Nilowi, Renowi, Amazonii, to w ten sposób będziemy równocześnie oddawać cześć szatanowi w ten sposób. So we will pass from the anthropocentrism to the satanocentrism via biocentrism. I przejdziemy od antropocentryzmu do satanocentryzmu poprzez biocentryzm. Dziękuję bardzo.